A może ty będziesz, to ty być dziennikarzem. Dobra. Zrobiliśmy warsztat tantryczny i tyle. Kropka. Potrzebujemy. Jezu, nie wiem, to jest taki dramat. No to proszę cię, zdram, nie, ja będę to potem edytować, właśnie, ja to edytuję potem. No. Do Dobra. buziaczka. Nie. Do buziaczka, do buziaczka. W ogóle wyglądasz jak dziad. Mogę się golić, no. Dobra, już teraz to już za późno. Powiedz coś od siebie. To co, warsztat tantrzy. Ja już mówiłem od ciebie? Nie nagraliśmy tego materiału, znaczy nagraliśmy ścinki, więc dzisiaj Wam opowiemy o tym, jak właśnie przeżyliśmy ten cały okres sezonu huraganowego w Polsce. Pokleimy wam ścinki, krótko mówiąc. Szczególnie ci, którzy nigdy nie byli w Polsce, to jest taki moment, że chcielibyśmy Was zabrać po taką małą wycieczkę po naszych rodzinnych stronach. Oprócz tego, że pokażemy Wam trochę naszych prywatnych, rodzinnych sekretów i odsłon, to zaprosimy Was do takich miejsc naszych bardzo ulubionych. Dzięki temu może, jeśli nigdy nie byliście w Polsce, będziecie mieli ochotę do Polski przylecieć, przyjechać, zobaczyć ten kraj, bo jest wspaniały. Zapraszamy i podzielimy się informacjami. Od czerwca do października w okolicy Karaibów, gdzie głównie żeglujemy w zimie, pojawiają się huragany. I w tej strefie nie można zostawić łódki samej sobie. W związku z czym, jeżeli chcemy w wakacje gdzieś pojechać, coś zrobić, to musimy ją wyewakuować w bezpieczne miejsce. No i na ogół pomysłem przez ostatnie parę lat było właśnie coś takiego, żeby popłynąć do Południowej Ameryki, zaparkować w Surinam, jak już wiecie, i wtedy mogliśmy wylecieć spokojnie, zostawić łódkę bezpiecznie na 2-3 miesiące i polecieć sobie do Polski. I właśnie do Polski Was zapraszamy. My już w komplecie. Jesteśmy w ryneczku. Po drodze kupiliśmy okulary. Że mąż mi kupił okulary. Masakra, w ogóle to jest moje miasto, gdzie studiowałam i potem mieszkałam przez kilka lat. Więc jest to olbrzymi sentyment być tutaj. Tak, dlaczego warto przyjechać do Polski? Mówi o tym Bartek. Zachęć. Polska to jest taki fajny kraj, w którym jest bardzo dużo różnorodnych rzeczy. Mamy wszystko od gór do morza i wszystko pomiędzy, tak? I to jest, no tak, to jest fajnie, bo mamy i wysokie góry w miarę, po których można fajnie pochodzić. Mamy też bardzo ładne plaże, bo jedyny taki klasyk, jaki znam, który jest nad Bałtykiem, to jest jeszcze na Bahamach. Czyli mogę też powiedzieć, serio że teraz, polskie plaże można spokojnie porównać do bahamskich. Naprawdę są super. Cały rok właściwie żyjemy na łodzi i jesteśmy na drugim końcu świata. I to, co najbardziej nam doskwiera w tym życiu na wodzie, co chyba nie raz mówiliśmy, to przede wszystkim jest to, że nasza rodzina i nasi przyjaciele są w Polsce, a my jesteśmy po drugiej stronie świata i mimo, że w obecnych czasach jest wiele łatwiej kontaktować się, bo mamy telefony, mamy internet, to jednak chyba każdy da sobie sprawę, szczególnie teraz, jak ważny jest bezpośredni kontakt. Nie, no po prostu będziemy tu tydzień siedzieć. Więc ten taki czas po 9 miesiącach, kiedy po prostu nagle wpadamy do takiej cywilizacji, jest taki dosyć intensywny, bo to jest ten moment, kiedy naprawdę czujemy, jak jesteśmy na co dzień bombardowani różnymi bodźcami i wszystko przemawia w sklepie, kup mnie. Uwaga, królowa galerii handlowej. Jesteśmy w galerii, baby. Masakra, wypuścili z dżungli. Ratunku, trzęsę się już. Przede wszystkim dla nas taki czas w Polsce to jest taki czas, kiedy nam się nie chce w ogóle zwiedzać i to jest czas, który bardziej staramy się poświęcać na takie... Nie, no dobra, nam się w ogóle nie chce zwiedzać. Po pierwsze zawsze tęsknimy za polskimi smakami, więc pierwsze tygodnie to zawsze jest po pierwsze latanie po sklepach, pichcenie z babcią, z prababcią, drożdżówek, różnych pierogów, co i dzieciaki lubią i my tak samo, więc odwiedzamy wszystkie babcie. Tak?
to! U babci jesteś. Jakie zapachy! Co macie, chłopaki? Babcia, ciasteczka, ulala. It's amazing. Oh my god. Gooseberries. So this is my parents' garden, and there's a lot of gooseberries, little trees, and it's really nice. Więc taki czas z rodziną jest fajny, że możemy dużo czasu spędzić razem, po prostu tak w ogrodzie nic nie robić. Wtedy bierzemy się takie typowe rzeczy lądowe, typu i bieganie, rowery, chodzenie na placy zabaw, więc nasze dzieci po tym jak cały rok siedzą na plaży, no to oni w ogóle bardziej mają ochotę pójść do galerii handlowej i wrzucić monetę do bujającego się konika, skosztować takiego typowego życia na lądzie. No to jest fajne na jakiś czas, więc to jest coś takiego fajnego, tym bardziej po 9 miesiącach życia w naturze, na łódce. Zdziwasz? Przepraszam, nie mogę. Jest, w ogóle to nie idzie nam dzisiaj mega. Co nie idzie? No nie wiem, jakieś Co, tak jak nie idzie? Fajnie idzie. Nie, No no co? You looking good. Co ty, przestań. Więc dla nas to lato to jest zawsze czas do tego, żeby się spotkać fizycznie z naszymi bliskimi, z naszą rodziną, z naszymi znajomymi. Bo jak wiecie, no nie mamy na to szans na ogół w ciągu roku. Tak. No i właśnie co? Pojechaliśmy sobie do... Dużo spędzamy czasu u rodziców Ani. Tak, więc pod Wrocławiem głównie tam bazujemy. Koło Legnicy, tak, tam mamy taką bazę wypadową. Byliśmy naturalnie w stolicy, w Warszawie, gdzie jest część mojej rodziny i oczywiście dużo naszych znajomych. Byliśmy również w Trójmieście, które jest taką największą aglomeracją miejską na Wybrzeżu, z dużym portem i dużo historii żeglarskiej itd., i dużo znajomych. I w tych paru miejscach zorganizowaliśmy również pikniki dla naszych fanów, tak? Obserwatorów z Facebooka. Ale jak już nam przeszło z tą cywilizacją, bo się okazuje, że my lubimy od czasu do czasu pojechać do cywilizacji, ale dość szybko nam przechodzi i później musimy znowu pojechać naładować baterię z natury, no to okazało się, że mamy taką fajną miejscówkę, gdzie mogliśmy się schować nad Bugiem, na Podlasiu, w naturze czystej, niezmąconej niczym. Gdzie wyciągamy z szafy ciuchy z lat 70., Tak. chodzimy jak łajzy, w ogóle Dokładnie. nasze klimaty totalnie. Nie czeszymy znowu sobie, włosów robimy jak na łodzi. spacery nad rzeką, po lesie, niczym niezmąconym. No pięknie, Jemy tam jest schabowego. cudownie, naprawdę. Tak, i jemy różne takie wiejskie przysmaki, i jemy też różne z ogródka dobrodki. We got a wish, we got money, I'm gonna put it in the... No i te podlaskie, nietknięte cywilizacją przestrzenie są przepiękne i cudne i tam się bardzo fajnie siedzi i właśnie mam nadzieję, że tutaj pokażemy, jak piękny jest Bóg na przykład i ta cała okolica, jak znajdziemy filmy z tego, z drona. Te sprawy również takie związkowo relacjonowe i medytacyjne i tak dalej, to byliśmy właśnie między innymi na warsztatach tantrycznych, kolejnych. Już teraz możemy prowadzić swoje warsztaty, bo też to był taki dla nas taki moment, że Klamka zapadła. oboje dostaliśmy jakieś różne symboliczne takie zesłania chyba z wszechświata, że to już jest ten moment, że musimy robić już swoje, że powinniśmy, że nie ma już wyjścia, więc to też już się teraz dzieje. Tak. No I był to też bardzo ważny warsztat dla nas. Dlatego, że pierwszy raz chyba do 8 lat, kiedy zajmujemy się w ogóle taką ścieżką jakąś medytacyjną, duchowo-rozwojową, pojechaliśmy razem. Chyba to skasuje dla nas. I nawet nasze dzieci mają ochotę mieć kontakt z innymi dziećmi. Tak więc przyjeżdżajcie, kochani, do Polski. Jakby my nigdy nie byliśmy świetnymi opowiadaczami, podróżnikami, więc po prostu... No nie, to nie Halek nas tu bullshit wyjadł. talking. A propos spotkań z naszymi jak ty to nazwałaś? Obserwującymi. Z naszymi obserwatorami z Facebooka i nie tylko, i z YouTube'a, to
Też mieliśmy bardzo fajne spotkanie. Się okazało, że taka para żeglarzy nas zgarnęła, jak byliśmy parę dni w Istambule. Postanowiliśmy zwiedzić najpiękniejsze pałace sultanów. Po godzinie Bartek miał ochotę mnie zabić. Powiedział, że już ma dość tych wszystkich sultańskich komnat i już z nostalgią, tęsknotą spoglądał w stronę wody i powiedział: chodźmy na rejs statkiem. Punkt numer 1, ubranie się. Jesteśmy w niebieskim meczecie, czyli Sultana Ahmeta. Meczet. Okay, over here. Podobno sultani nigdy nie modlili się razem, zawsze modlili się osobno i zawsze bali się, że ktoś ich zabije. Zawsze obawiali się, że zostaną zabici przez brata, siostrę, innych tam sultanów. I kilka godzin później wyszliśmy już z tego przepięknego pałacu. Mnie to bardzo interesowało, bo naprawdę było pięknie. I już byliśmy byliśmy w stateczku i pływaliśmy i tak w taki sposób zwiedziliśmy z dystansu cały Istanbul. Istanbul w pigułce. Istanbul w pigułce, jest z cieśniny Bosforu jest rewelacyjny No, po bardzo prostu. fajnie. No i tak, i Pięknie. potem mieliśmy tą kolację z naszymi obserwatorami, więc było bardzo milutko. Obserwatorami I dzięki temu prawdopodobnie za rok możliwe, że popłyniemy naszym domem do Turcji, bo nas tak trochę zainspirowało to i okazało się, że jest to możliwe w jakiejś tam porze. I bardzo sensowne nawet. I oczywiście wpadłam na wielki bazar, Grand Bazar. Honey, are you gonna make it out of here? Holy cow. Ania, mnogo fotografię. To jest po prostu tragedia. Tragedia dla tego, że mam tylko godzinę tutaj, ale chyba szczęście dla mojego portfela. Zobaczcie, co się tu dzieje. 4000 sklepów. Z Turcji przywieźliśmy między innymi te właśnie tutaj oto poduszeczki. O, nie tylko poduszeczki, ale mamy też taką kapę piękną. ale również i dywan, więc powrót z Polski do Surinam jak zwykle okazał się niezwykłym wydarzeniem, ponieważ jak zwykle miałam 8 walizek, Bartek w tym czasie musiał już lecieć do pracy, ja sama z dziećmi, więc 8 walizek i my daliśmy radę. W pocie czoła, łez, Daliśmy radę, to jest mało przylecieliśmy. powiedziane. Anka najpierw 3 dni atakowała z dzieciakami, próbowała się na standby dostać się na KLM z Amsterdamu do Paramaribo. Po czym po 3 dniach żeśmy stwierdzili, że to nie ma absolutnie sensu, bo dalsze próby wyglądają na to, że przynajmniej przez 2 tygodnie będzie zatkany samolot. Więc okazało się, że polecieliśmy, ja już mało co nie poleciałem do nich, po nich do Amsterdamu, no ale okazało się, że jakimś cudem fizycznie udało jej się przenieść 8 walizek z jednego check-inu do drugiego check-inu, załadować się na nasz United, dolecieć do Nowego Jorku i tam w Nowym Jorku już ich przechwyciłem. How do you feel after what? Three days of traveling so far? Lucky that at least we are moving forward. In the right direction. Now we are in New York. Concrete Jungle is gonna be in Paramaribo. Do Miami. Potem do Miami. Day 11 on our way to Suriname. Honey, you get a lot of swimsuits. W Miami żeśmy się przespali u znajomych, z Miami do Port of Spain. I guess it's a good thing that the flies in Trinidad like suitcases rather than food. They're weird. I mean, look, there's not a single fly on food, but that's what the... Port of Spain do Paramaribo i w końcu dolecieliśmy. Hello, where are we? Ale trwało to chyba z tydzień, nie? To prawda. Tydzień opóźnienia mieliśmy. Więc tak. No, To były takie także czasy, wesoło kiedy można było generalnie. jeszcze latać bez problemu. Tak, to były takie Znaczy nie z czasy, problemami, ale bez kiedy- z maseczek. problemami, ale bez problemu. Dobra. Dobra, chodź na Wyłączaj kawę. pan. Nie, no, nieprawda. Jedyny rejs, na którym Ania się oświadczyła. Ale to była typowa manipulacja męska. Mła? To jej Tak. dużo I zadałaś shut my pytań. eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed
losing focus, breaking up from a life.